Znajdujemy się teraz w naszej wzorcowni, to tutaj sprawdzamy nowe techniki, robimy próbki, patrzymy co wychodzi ładnie, co nieładnie, tutaj podejmujemy wyzwania, szukamy rozwiązań. Tutaj odbywa się ta najbardziej kreatywna część naszej pracy. Przede mną jest taki mały stolik, który służy do nadruku. To jest taka ręczna karuzela, którą wykorzystujemy do takiej, można powiedzieć, rzemieślniczej metody nanoszenia nadruku. Przy większych produkcjach korzystamy z automatów, natomiast tutaj sprawdzamy, czy wszystko wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. W naszej produkcji korzystamy z 3 rodzajów nadruków. Sitodruk, czyli nanoszenie farby na wykroje, DTF, czyli sitodruk transferowy oraz haft. Najczęściej staramy się wykonywać zdobienia sitodrukiem. Jest to bardzo trwała metoda zdobienia. Używamy do tego farb wodnych, które są najbardziej ekologiczne. Ponieważ sami produkujemy naszą odzież od początku, mamy możliwość przygotowania również innych bardziej skomplikowanych naniesień zdobień. Mogą to być naszywki, wszywane taśmy, możemy wybrać kolor sznurka, wnętrze kaptura. Te projekty dzięki temu są dużo bardziej złożone. Najpopularniejsze kolory albo materiały trzymamy u nas na stanie magazynowym po to, żeby maksymalnie skrócić czas realizacji. Na tym najbardziej nam zależy. W naszej produkcji kierujemy się przede wszystkim dobrem klienta. Możemy spersonalizować Twoją bluzę od A do Z. Są to wszywki żakardowe, spersonalizowane taśmy oraz dobór dzianiny pod kolor klienta. Staramy się dbać o każdy szczegół. Jeździmy do naszych podwykonawców, do producentów dzianin, jeździmy po szwalniach, sprawdzamy sznurki, sprawdzamy oczka. Chcemy dbać o każdy detal, tak żeby te nasze produkty mogły jak najdłużej służyć naszym klientom, żeby to nie był zakup na jedno założenie, tylko żeby służyły przez kilka lat. Pierwszym elementem, który jest na szwalni naszywany, to jest kieszeń. Podwijamy tę część, później naszywamy naprzód i to robi maszyna stymnówka. Na takiej maszynie naszywamy kieszeń. Kiedy już kieszeń jest naszyta, następnie bierze to pani, która pracuje na overlocku, czyli zszywa całość. Łączy kaptur, przód z tyłem, wszywamy rękawek, zszywamy to i wszywamy ten już wcześniej przygotowany kaptur. I wtedy tak naprawdę już mamy bluzę połączoną w całość. Ale to jest jeszcze nie wszystko, żeby nabrało wyglądu. Kolejna osoba musi nam to ładnie spłaszczyć szef na dole, też przy rękawie. Kolejnym też etapem jest wszycie taśmy potnikowej, w którą to wszywamy rozmiar i logo firmy. Też zależnie od klienta, bo może być to logo Merchap, ale może być też logo klienta, zależnie od życzenia klienta.